Cześć, witamy w kolejnym odcinku Krok za Krokiem Studio. Dzień dobry. Zabieramy Was dzisiaj, do Dusznik-Zdroju. Zobaczymy, czy o tej porze roku, kiedy jest ciemno, zimno i ponuro, zimą, jest tutaj co robić, czy kuracjusze mają tutaj gdzie pójść. Sprawdzimy atrakcję Dusznik-Zdroju i wszystko Wam pokażemy. Chodźcie z nami. Duszniki-Zdrój to jedno z najstarszych i najbardziej klimatycznych uzdrowisk w Sudetach. Miasto położone jest w południowo-zachodniej Polsce w województwie dolnośląskim, w malowniczej dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej u podnóża Gór Orlickich. To miejsce, w którym historia spotyka się z naturą. Z jednej strony zabytkowa zabudowa uzdrowiskowa i starówka z wielowiekową tradycją, z drugiej lasy, górskie szlaki i czyste górskie powietrze. Duszniki-Zdrój od wieków przyciągały kuracjuszy, artystów i podróżników, oferując ciszę, spokój i wyjątkowy klimat sprzyjający odpoczynkowi. Dziś to nie tylko uzdrowisko, ale także świetna baza wypadowa w Sudety. Miejsce pełne kultury, muzyki i historii, idealne, by zwolnić tempo i poczuć rytm górskiego miasteczka. Duszniki-Zdrój są uzdrowiskiem. Świadczy o tym na przykład opłata, którą się ponosi w wysokości 6 zł na osobę za dobę. Jest tutaj bardzo duża i dobrze zorganizowana baza uzdrowisk, i tych NFZ-owskich, i hoteli, i pensjonatów. Naprawdę każdy znajdzie coś za siebie. Ale uwaga, ceny potrafią zaskoczyć. My spaliśmy w jednym z największych i najstarszych uzdrowisk w Dusznikach, czyli Jan Kazimierz. Jan Kazimierz to tak naprawdę 3 w jednym, czyli budynek A, który za chwileczkę zobaczycie, budynek B i jeszcze Mieszko. Stacjonują tutaj i goście hotelowi, i kuracjusze i zaraz Wam to wszystko pokażemy, ponieważ jest to właśnie nasz hotel. Sanatorium Szpitala Uzdrowiskowego Jan Kazimierz to jeden z najbardziej charakterystycznych i największych obiektów uzdrowiskowych w Dusznikach-Zdroju. Rozległy, historyczny budynek pamięta jeszcze czasy świetności dawnych kurortów i do dziś pełni podwójną funkcję. Z jednej strony jest to sanatorium, w którym pacjenci, także kierowani przez Narodowy Fundusz Zdrowia, odbywają turnusy lecznicze, m.in. w ramach terapii schorzeń dróg oddechowych. Z drugiej strony obiekt oferuje również pokoje hotelowe dla gości komercyjnych, takich jak my. Ten wyraźny podział widoczny jest nie tylko w standardzie pokoi, ale także w przestrzeniach wspólnych, m.in. w restauracji, która funkcjonuje w 2 odrębnych częściach. Jedna z nich przeznaczona jest dla pacjentów sanatoryjnych, gdzie posiłki są porcjowane i wydawane zgodnie z określonymi zasadami, bez możliwości dokładek. Druga część obsługuje gości hotelowych. Tutaj śniadania miały formę bardziej swobodną, z możliwością wyboru i dokładania posiłków. W naszej części hotelowej śniadania były smaczne i pożywne, co dobrze wpisywało się w charakter pobytu. Całość pokazuje, jak w jednym, dużym i wiekowym obiekcie funkcjonują równolegle 2 światy: tradycyjnego leczenia uzdrowiskowego i współczesnej oferty hotelowej. Jak uzdrowisko? No to gdzie zaczynamy wyprawę? Oczywiście w parku zdrojowym. Park zdrojowy latem zachwyca. Są tutaj dywany kwiatowe, wszystko pięknie wygląda. A zimą? Zaczynamy naszą wyprawę od pięknej fontanny, kolorowej i grającej. Natomiast zimą, czy aby na pewno? Na dowód, że nie kłamiemy, bardzo proszę, kolorowa fontanna jest od wiosny do jesieni. Co może robić kuracjusz? Zimową porą może oczywiście spacerować. I tutaj pierwsza niespodzianka. Co nas zaskoczyło? Zaskoczył nas stan chodników. Możecie mi wierzyć, tu i tak jest świetnie, chociaż oblodzone. Natomiast w dużej części miasta chodzimy i przechodzimy albo ślizgamy się po fałdach zlodowaciałego śniegu. W związku z czym, jeżeli mają osoby jakieś dysfunkcje narządów ruchu, to naprawdę może to być dosyć trudne do pokonania. Kolejna atrakcja parku zdrojowego, czyli muszla koncertowa. I cóż,
No oczywiście, że zimą nieczynne. Natomiast wiosną i latem widzieliśmy tutaj fantastyczne koncerty, fantastyczne wydarzenia właśnie w tym miejscu, ale teraz nie ma. Bez czego sobie nie wyobrażacie wyjazdu do sanatorium. Oczywiście pijalnia wód mineralnych. Mamy tutaj do wyboru 2 wody, zaraz je spróbujemy. W hotelu bądź w uzdrowisku, w jakim jesteście, otrzymacie karteczkę, która Was uprawnia do korzystania z tych dobrodziejstw. Ważne, trzeba mieć ze sobą kubeczek. Pijalnia wód mineralnych w Dusznikach Zdroju powstała na początku XX wieku w 1905 roku jako serce tutejszego uzdrowiska. Do dziś można tu spróbować lokalnych wód mineralnych, które od lat towarzyszą kuracjuszom i odwiedzającym Duszniki Zdrój w czasie spacerów po parku zdrojowym. To są karty, o których Wam mówiłam, a to są kubeczki, które przezornie zabraliśmy z hotelu. Mamy do wyboru, tak jak wiecie, 2 wody. Jan Kazimierz i pieniawa Chopin. Sprawdzimy, jak smakują. Pieniawa Chopina. Wasze zdrowie. Słuchajcie, mi ta woda smakuje, całkiem fajna. Nie wiem dlaczego Małgorzata mówi, że nie. Nalej mi jeszcze małego. Bardzo proszę. Słuchajcie, Bardzo proszę. nie jest jakaś... Dziewczynce smakuje bardzo. Wydaje się, jakby była delikatnie mineralizowana. No nie delikatnie, no. Całkiem smaczna woda. Spróbujmy coś innego. Dobrze, mamy A to jeszcze jest, co to jest? to samo. A, ta sama. Bardzo Dobrze. dobra. Zwróćcie uwagę na dane techniczne tych wód, a dodatkowo na przykład bardzo fajnie pokazane, na co one pomagają, tak? Czyli na przykład pieniawa Chopina w następujących skorzeniach, tak? Rozstrzenie oskrzeli, dychawica oskrzelowa, czyli rzeczywiście doskonale wiemy, że Fryderyk Chopin, który tutaj przebywał na leczeniu, właśnie na tego typu schorzenia cierpiał. Zapewne stąd nazwa wody. Fryderyk Chopin, no bo któż by inny. W 150-letnią rocznicę jego pobytu tutaj właśnie w Dusznikach i koncertów, które właśnie tutaj dał. A to, co za mną widzicie dalej, to tak zwany dom Chopina. Oczywiście bardzo umownie, natomiast jest to budynek, który został wzniesiony w latach 1802-1805 jako tak zwany dom towarzyski. Właśnie celem organizowania tutaj różnych eventów, koncertów i zabaw. I to właśnie w tym miejscu w roku 1826 16-letni Fryderyk Chopin, który tutaj w Dusznikach przebywał na leczeniu razem z matką i siostrami, dał 2 koncerty, tak zwane charytatywne koncerty, tak zwane dla sierot. I stąd od tego czasu, no był to jeden z najsłynniejszych kuracjuszy tutaj w Dusznikach, nazywamy ten obiekt właśnie domem Chopina. Teraz nadal się odbywają tutaj różne eventy, koncerty, no ale niestety my mieliśmy pecha, pusto i głucho, także nie udało nam się tutaj zobaczyć tego od środka. Kochanie, na pewno masz ochotę na jakieś romantyczne zdjęcie. Co powiesz na to? Idziemy?
No dobrze, to co ten biedny kuracjusz ma robić? Bo park zdrojowy to za niedługo nam się skończy. I cóż dalej, jakie pomysły? No jeżeli kuracjusz albo wczasowicz dobrze się czuje, to może spacerować. Tak? Pamiętajmy, że Dusznik i Zdrój są położone tak naprawdę dokładnie pomiędzy Górami Bystrzyckimi a Górami Orlickimi. Natomiast przynależą do Gór Bystrzyckich. Tak mówi Atlas Gór Polskich, a ja się z Atlasem Gór Polskich spierać nie będę. Również bardzo bliziutko mamy tutaj Góry Sowie. Także naprawdę jest co robić. Co my polecamy? Na przykład wyprawę na Orlice, czyli najwyższy szczyt Gór Orlickich po polskiej stronie. Można się przespacerować na Wielką Deszcznę, czyli najwyższy szczyt Gór Orlickich. Albo jeżeli macie ochotę na nieco krótsze spacerki, to polecamy Wam schronisko pod Muflonem. Z hotelu Jan Kazimierz to jest 1,3 km, więc umówmy się, nie zmęczymy się za bardzo. Spróbujemy? Nie wiem jak Wy, ale ja mam ochotę spróbować. Dodatkowo jest to jedno z 2 schronisk w Górach Bystrzyckich, bo mamy schronisko Jagodna i mamy właśnie schronisko pod Muflonem, więc no nie możemy sobie odmówić tej przyjemności. W Jagodnej już byliśmy, teraz czas na Muflona. Zarażony optymizmem Małgorzaty postanowiłem ruszyć jej śladem, choć tak naprawdę niełatwo mi było dotrzymać jej kroku. Centrum Dusznik. Parku zdrojowego. No właśnie, z parku zdrojowego idziemy schodami i powiem Wam całkiem stromo do góry. Bo może dlatego, że jesteśmy w górach. W każdym razie idziemy ulicą Jeleniogórską i rzeczywiście jest tutaj dosyć dużo schodów. Także wędrujemy. Pokazuje nam nawigacja 28 minut. Jest 10 rano po śniadaniu. Także jeszcze mamy siłę. Nie, a mi się już nie chce. Rozumiem. 9 rano, a tobie się nie chce. Mój Boże. Po intensywnych nartach każdego dnia do późna wieczór to trochę taka wycieczka. O, chyba schodzimy ze schodów. O, tak a propos odśnieżonych chodników. Naprawdę jest tu sporo lodu. Trzeba uważać. Małgorzata, wzięłaś herbatę? Wzięłam. Dzień dobry. No. Z Muflona idziecie? Daleko jeszcze? Tylko będzie pod czwóreczkę i jest mega ślisko, także uważajcie. Mamy raczki, mamy. Mamy. Dobra. Dzięki. Przyjemności. No dobrze. Mamy w Górach Bystrzyckich 2 schroniska. Mówiliśmy. Jagodna, wiadomo, bo pod szczytem Jagodna, a poza tym jagody. Ha! Ale kto wie dlaczego schronisko pod Muflonem nazywa się właśnie pod Muflonem? Zostawiam Was z tą niepewnością jeszcze przez chwilkę. Nawigacja mówi, że za 20 minut odkryjemy te tajemnice, o co chodzi z tymi muflonami. A, na pewno straszna tajemnica. A dlaczego pod muflonem? O. O! Słuchajcie, wbijajcie mocno kolce, bo jest ślisko. Schronisko pod Muflonem to tradycyjne schronisko górskie PTTK położone w Sudetach Środkowych w Górach Bystrzyckich na północno-wschodnim zboczu Ptasiej Góry. Obiekt znajduje się na wysokości około 690 metrów nad poziomem morza, kilkaset metrów nad uzdrowiskową częścią Dusznik-Zdrój. Nie sądziłem, że ten kawałeczek tutaj do schroniska pod muflonem będzie aż tak wymagający. Naprawdę. Może to też wynika z tego, że rzeczywiście jest tutaj bardzo ślisko lód, ale no samo nachylenie też jest takie dość spore. Kochani, jeżeli macie jakieś kłopoty z narządem ruchu, jeżeli macie jakieś dysfunkcje, jeżeli chodzi o chodzenie, to raczej to nie jest trasa dla Was. Znajdźcie coś o nieco mniejszym przewyższeniu
bo tu rzeczywiście jest mocno stromo. I takie dziarskie osoby jak my damy radę, natomiast wbrew pozorom troszeczkę się nie spodziewaliśmy, że będzie aż tak. Także niewiele nam zostało, idziemy. No i pomalutku docieramy do naszego miejsca przeznaczenia i powiem Wam, całkiem pięknie tu wygląda. Budyneczek ładny, zadbany i wygląda na całkiem nowy, albo bardzo rzeczywiście tutaj o niego dbają właściciele. Historia tego miejsca sięga XIX wieku, kiedy na tej polanie stał dom wypoczynkowy i gospoda połączona z działalnością kuracyjną, a wraz z rozwojem turystyki przebudowywano go i rozbudowywano. Po poważnym pożarze w 1959 roku schronisko zostało odbudowane i od 1964 roku ponownie służy turystom jako schronienie górskie. Moje ulubione miejsce, czyli tym razem firma Adla ufundowała apteczkę na szlaku. Naprawdę uważam takie miejsca za dowód na wielkie serce firm, na szczodrość tych firm, ale jednocześnie na wielką odpowiedzialność turystów, którzy z tego korzystają rzeczywiście jak potrzebują. Także ja jestem zachwycona. A tutaj mamy historię schroniska pod Muflonem. Swego czasu było to miejsce, w którym po prostu produkowano mleko i produkty mlekopochodne. No ale z biegiem czasu zapotrzebowanie na mleko spadało, a wzrastało zapotrzebowanie na dobre piwko. Stąd zmiana przeznaczenia. Schronisko oferuje noclegi i gastronomię, stanowi punkt wypadowy dla pieszych szlaków turystycznych prowadzących w Góry Bystrzyckie, Orlickie i Stołowe, a z jego polany rozciąga się rozległa panorama okolicy. A żeby rozwiać zagadkę Małgorzaty dotyczącą pochodzenia nazwy schroniska, warto dodać, że nawiązuje ona do głów muflonów, dzikich owiec umieszczonych w sali restauracyjnej obiektu. Schronisko sprawia wrażenie obiektu zadbanego i dobrze utrzymanego. Części wspólne są czyste i uporządkowane, a toalety nowoczesne i regularnie sprzątane, co wyraźnie podnosi komfort pobytu. Sala restauracyjna oraz sale wypoczynkowe są przytulne i funkcjonalne, sprzyjające odpoczynkowi po spacerze lub wędrówce. Całość tworzy miejsce, w którym można spokojnie spędzić czas zarówno na krótkim postoju, jak i podczas dłuższego pobytu. To, czego za mną nie widzicie, to piękna panorama na Duszniki i na okoliczne atrakcje. Niestety nie mamy szczęścia. Wracamy. Co można jeszcze robić w Dusznikach Zdrój? Otóż Duszniki Zdrój chwalą się takim festiwalem corocznym Wszelkie przejawy artyzmu. Polega on na tym, że zjeżdżają się tutaj różni twórcy i malują piękne murale. Tych murali jest w Dusznikach kilkanaście. Pokażemy Wam maleńki wycinek. Natomiast można sobie opracować trasę, która będzie miała mniej więcej 2 km i można sobie te wszystkie murale zobaczyć. To są też przedsięwzięcia polsko-czeskie. To jest naprawdę bardzo fajne, artystyczne wydarzenie. Poza tym na pewno wzbogaca to i dzięki temu miasto wygląda ładnie. No i byłoby cudownie, gdyby nie popaprańcy, którzy uważają, że są w stanie taką sztukę ulepszyć. A tak naprawdę przed nami po prostu Fryderyk Chopin, no bo któż by inny w Dusznikach. Oczywiście informacji na temat tego, jak cudownie możecie spędzić czas w Dusznikach i okolicach, możecie szukać w sieci. No pewnie większość z Was tak robi. Ale jeżeli jesteście nieco bardziej analogowi, to pamiętajcie, zawsze
można zajrzeć do punktu informacji turystycznej w Dusznikach. Jest przy samym rynku. Zobaczmy, czy tam coś fajnego się dowiemy. Zobaczcie, po prostu naprawdę raj dla miłośników pieczątek, takich jak my. A tutaj zawsze można przyjść i wziąć sobie, proszę bardzo, najciekawsze atrakcje Dolnego Śląska na przykład. Można znaleźć jakiś fajny sposób na spędzenie czasu. Rynek w Dusznikach Zdrój i nie można nie zauważyć takiej cudownej figury wotywnej. Powstała ona w 1725 roku. Jest to Matka Boża z Dzieciątkiem i jest to podziękowanie za uratowanie miasta od zarazy. A najsłynniejsza osoba, która kiedyś była w Dusznikach, nie pomyśleliście teraz o Fryderyku Chopinie. Oczywiście był sławny, ale nie aż tak bardzo, jak jego królewska wysokość Jan Kazimierz, który przejeżdżał tędy i nocował. Gdzie nocował? Podobno rynek numer 1. Zaraz odnajdziemy. W poszukiwaniu kamienicy numer 1 odnaleźliśmy pręgierz, a jakże, w Kielcach chyba też taki podobny był, dla niegrzecznego małżonka, czy niegrzecznej żony. No nie wiem, ale chłosta się należy. Tada! To właśnie tutaj jego wysokość król Jan Kazimierz zanocował, bardzo proszę, w roku 1669. I tak jak Wam mówiłam, ciekawostką jest taka, że ta tablica u góry została tutaj przytroczona w czasie, kiedy Duszniki Zdrój nazywały się Bad Reiners i należały do Niemców. Taka ciekawostka. 2 tablice w 2 językach. Znowu latem pięknie, zimą radzimy sobie jak możemy, czyli światełka. A jeżeli zerkniecie w tę stronę, to jest zabytkowy budynek magistratu. Capacité de ça. Capacité de ça. Capacité de ça. Capacité de ça. Być w Dusznikach i nie zajść do kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła, to jakby nie być. Dlaczego to jest taki ważny kościół? Pierwszy kościół drewniany powstał tutaj w 1334 roku. To, co widzicie, ten barok, to jest budowla z 1708 roku, wcześniej przejęta przez katolików i wybudowano to, co tutaj widzimy. A w środku zastaniemy najbardziej niesamowity przejaw baroku na tych ziemiach. Będzie to ołtarz z 1730 roku. Ołtarz wykonany przez Kesslera, jeżeli tak się wymawia to nazwisko. I jestem przekonana, że wywrze na Was niesamowite wrażenie. Ja widziałam co prawda na razie tylko w internecie, ale już się nie mogę doczekać. Taka ambona symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Jest oczywiście nawiązaniem do przypowieści o Jonaszu i wielorybie, o Jonaszu, który spędził 3 dni w brzuchu wieloryba. No, szkoda, trudno, bardzo nam przykro, ale niestety zamknięta. Przed kościołem świętych apostołów Piotra i Pawła. Maciej, mam dla Ciebie niespodziankę. Co powiesz na złote, a skromne? Bardzo proszę. Na tyłach kościoła świętego Piotra i Pawła znaleźliśmy tabliczkę pamięci zmarłych i ku czci wszystkich ofiar wojen, dla których parafia Duszniki Zdrój do 1946 roku była domem i małą ojczyzną. Bardzo nas to wzruszyło i pewnie to jest świetny moment, żeby sobie opowiedzieć bardzo pokrótce o historii Dusznik Zdroju.
Historia zaczyna się na przełomie X i XI wieku, kiedy powstał tutaj taki pierwszy drewniany gród warowny. Należał on wówczas do rodu Panowiców. 1346 rok to nadanie praw miejskich dusznikom Zdroju i tę datę na pewno zapamiętamy, ponieważ jest to również data nadania praw miejskich Bydgoszczy. Stąd rzeczywiście było to dla nas łatwe do zapamiętania. Co się działo potem? Duszniki się rozwijały, ponieważ były na trasie pomiędzy Czechami i pomiędzy ziemią kłodzką, w związku z czym na handlu się bogacili, jak również na wydobywaniu na przykład ród żelaza oraz na rozwoju papiernictwa, a o tym sobie jeszcze dokładnie powiemy. Pierwszy taki naprawdę zły czas dla Dusznik Zdroju to były wojny husyckie, jak zresztą w ogóle było to nieszczęście ogólnie dla tych ziem, dla Dusznik również. Drugi bardzo zły czas dla Dusznik Zdroju to jest wojna 30-letnia. Tak? Wówczas również miasto zostało naprawdę bardzo zdegradowane, ale w XV wieku odkryto tak zwany Zimny Zdrój, czyli wówczas bardzo, bardzo wcześnie rozpoczyna się historia Dusznik Zdroju jako uzdrowiska. Po wojnach śląskich duszniki, wówczas Bad Reiners, należały do Prus, i nie do końca był to zły czas dla Dusznik. Przebadano wody i nadano status temu miastu i zaczęło się tutaj właśnie rozwijać turystyka taka uzdrowiskowa. Jeżdżono wówczas do wód. No i to rzeczywiście doskonały okres w dziejach tego miasteczka. Jak jest teraz? No sami ocencie. Teraz głównie Duszniki żyją właśnie z turystyki. Kuracjusz zazwyczaj ma pełne posiłki w swoim sanatorium, w związku z czym ta część go nie obowiązuje, ale tak jak my po prostu przyjechaliśmy tutaj wypocząć, musimy jadać również w restauracjach i co? I rzeczywiście jest ich bardzo dużo. Wybór jest niesamowity. Znajdziecie, obojętnie co lubicie, na pewno coś dla siebie znajdziecie. Aczkolwiek ceny, mam wrażenie, że nieco wyższe. Kolejnym fantastycznym miejscem, które można zwiedzić w Dusznikach Zdroju również zimą, jest Muzeum Papiernictwa. To wyjątkowa przestrzeń mieszcząca się w zabytkowym młynie papierniczym, jednym z najcenniejszych tego typu obiektów w Europie. Po muzeum uprowadziła nas pani Izabela Miczkowska, która z ogromną pasją i swobodą wprowadziła nas w świat papieru, od jego początków aż po współczesność. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od sal poświęconych historii papiernictwa na świecie. Dowiedzieliśmy się, jak papier narodził się w Chinach, jaką drogę przebył do Europy i jak rozwijała się technika jego wytwarzania. Pani Izabela opowiadała także o historii samego młyna w Dusznikach, o jego właścicielach, o znaczeniu tego miejsca na przestrzeni wieków i o tym, jak przetrwało do naszych czasów jako żywe świadectwo dawnego rzemiosła. W kolejnej części muzeum poznaliśmy niezwykłe materiały, z których kiedyś produkowano papier. Zobaczyliśmy, że nie była to wyłącznie celuloza. Dawniej wykorzystywano stare szmaty i fragmenty ubrań, słomę, a nawet mniej oczywiste surowce, jak gniazda os. To pokazuje, jak sprytnie i praktycznie wykorzystywano dostępne włókna, by stworzyć coś, co dziś wydaje nam się tak oczywiste. Następnie przeszliśmy do sali, w której prezentowane były urządzenia do badania jakości papieru, różnego rodzaju przyrządy pomiarowe i narzędzia kontrolne. To bardzo ciekawy fragment ekspozycji pokazujący, że papiernictwo było nie tylko rzemiosłem, ale także precyzyjną, wymagającą dziedziną. Kulminacją naszej wizyty były warsztaty czerpania papieru. Mogliśmy zobaczyć, jak z wodnej masy przy użyciu sita powstaje pojedynczy arkusz,
A co najważniejsze, każdy z nas mógł samodzielnie przygotować własny papier. To moment, który najlepiej pokazuje, skąd naprawdę biorą się pieniądze z wody i jak fascynujący jest proces, który przez wieki towarzyszył rozwojowi kultury i komunikacji. Na koniec zwiedziliśmy jeszcze pozostałe sale i wystawy tematyczne, które dopełniły tę opowieść. Muzeum Papiernictwa to nie tylko zbiór eksponatów, to miejsce, w którym historia staje się doświadczeniem. I zdecydowanie warto wpisać je na listę zimowych atrakcji Dusznik Zdroju. Jeżeli macie ochotę na spacery z dreszczykiem, to mamy dla Was propozycję. Za nami Villa Cecil z 1890 roku podobno. Potem Villa Eldorado, a w czasach PRL-u Odrodzenie. A dzisiaj opuszczony budynek, świadectwo dawnej chwały, a jednocześnie miejsce, gdzie można troszkę pomyszkować. Nasz pierwszy urbex. Idziemy. Gdzie śmieci po prostu wyrzucają. Tu podłoga. Właśnie takie okładzina kamienna taka. Zwróć uwagę, bo... To jest, zobacz. A, no tutaj zmusi. To wszystko, co słyszeliście od Małgorzaty odnośnie atrakcji w okolicach, ma się nijak do tego, po co przyjeżdżają tu amatorzy białego szaleństwa, czyli po biały puch, świetnie przygotowane trasy zjazdowe, no i duże urozmaicenie różnego rodzaju wyciągów. Zieleniec to jedno z tych miejsc, które zimą stają się naturalnym przedłużeniem Dusznik Zdroju. Położony wysoko w Górach Orlickich oferuje warunki, które wyróżniają go na tle wielu innych ośrodków narciarskich w Polsce. Dzięki specyficznemu mikroklimatowi śnieg potrafi utrzymywać się tu długo, a zimowa aura często przypomina tę znaną z alpejskich kurortów. To właśnie tutaj, na rozległych stokach rozciągających się na zboczach gór, narciarze i snowboardziści znajdują przestrzeń zarówno do spokojnej jazdy, jak i bardziej dynamicznych zjazdów. Trasy są zróżnicowane, dobrze przygotowane i naturalnie wpisane w górski krajobraz, co widać szczególnie z lotu ptaka. Długie białe wstęgi przecinające lasy i otwarte polany. Zieleniec to jednak nie tylko same narty, to również rytm dnia wyznaczany przez wyciągi, poranne słońce nad stokami i światła tras zapalające się po zmroku. To miejsce, w którym sport spotyka się z turystyką, a aktywny wypoczynek z górskim klimatem. W przerwach między zjazdami łatwo tu znaleźć chwilę na oddech, rozgrzewający posiłek i spojrzenie na panoramę otaczających szczytów. Dla Dusznik Zdroju Zieleniec od lat pozostaje zimowym sercem regionu, przestrzenią, która przyciąga miłośników białego szaleństwa i buduje charakter miasta jako ważnego punktu na mapie narciarskiej Polski. To właśnie tu zima pokazuje swoje najlepsze oblicze.
jakie było pytanie na początku naszego filmu? Czy warto przyjechać do Dusznik-Zdroju zimą? I co? Warto? Do Zieleńca warto. Bo odpowiedź jest zawsze to zależy. Jeżeli jesteście narciarzami, to w ogóle nas nie słuchacie, bo jesteście na stoku w tym momencie i właśnie zjeżdżacie. Natomiast jeżeli jesteście turystami, to oczywiście warto jak najbardziej, natomiast należy pamiętać, że tracicie nieco tej bujnej roślinności, która jest po prostu w okresach letnich. Natomiast jeżeli jesteście kuracjuszami, jeżeli jesteście pacjentami uzdrowisk, no to czasami nie macie wyjścia. Jeżeli przyjeżdżacie, to przybywajcie, bo na pewno znajdziecie coś dla siebie. Ja mimo wszystko jestem zwolennikiem wyjazdów letnich. Po prostu tak mam. Natomiast naprawdę nie ma to znaczenia. Dusznik i Zdrój są piękne o każdej porze roku i o każdej porze roku każdy znajdzie coś dla siebie. Czy nie tak? Oczywiście, że tak, a jeżeli lubicie z nami podróżować i podoba Wam się, w jaki sposób to robimy, to pamiętajcie, możecie nas wesprzeć wirtualną kawą, możecie zasubskrybować, żeby być na bieżąco, możecie skomentować, żebyśmy wiedzieli, czy byliście w takich miejscach, czy lubicie jeździć w takie miejsca, a może macie jakieś inne uwagi. A może chcecie nas wyzywać? Również bardzo proszę, zapraszamy. Oczywiście. Także pamiętajcie, co czwartek nowy odcinek i do zobaczenia wkrótce. Hej! Pa!